Każdy producent chwali się, że robi najlepsze auta elektryczne na rynku, że mają największy zasięg, najszybsze ładowanie, najniższe koszty, a prawda jest taka, że kiedy przychodzi do realnego użytkowania, zaczynają wychodzić rzeczy, o których nie usłyszysz w reklamach. I właśnie dlatego dziś powiem Ci, które elektryki są naprawdę warte Twoich pieniędzy. Jeśli lubisz takie zestawienia, to tutaj dostępna jest playlista. Nie zapomnij o łapce w górze i subiku. Gotowi? Wszystko kliknięte? No to zaczynamy! Pierwsze auto to samochód, który w Polsce jest trochę jak iPhone. Tyle, że w świecie samochodów. Niby wszyscy znają, niby wszyscy widzieli, ale dopiero jak się do niego wsiądzie i przejedzie kawałek, to człowiek zaczyna rozumieć ten fenomen. Tesla Model Y. I w przypadku tego modelu nie chodzi o osiągi czy inne bariery, tylko o to, że to auto po prostu działa. Wsiadasz, ruszasz, ładuje się szybko, zużycie baterii jest powtarzalne, a cała reszta od software'u po obsługę jest tak prosta, że wielu kierowców po prostu nie chce już niczego innego. Tylko że Model Y ma też swoją drugą stronę. I tu jest cała prawda, o której często się nie mówi, bo to nie jest auto perfekcyjne. Ale po kolei. Zacznijmy od najważniejszego, czyli technologii i infrastruktury. Żaden elektryk dostępny w Polsce nie daje tak pewnej i powtarzalnej długiej trasy jak Model Y. I chodzi tu głównie o superchargery, które działają jak trzeba. Wsiadasz zimą, masz 30% baterii, podjeżdżasz, ładuje super szybko, jedziesz dalej. Wsiadasz latem, masz 5%, ładuje jeszcze szybciej. Zero kombinowania, zero aplikacji, zero czy ten słupek mnie przyjmie, zero czy faktura przyjdzie jutro czy za pół roku. To wszystko po prostu działa. I to jest główny powód, dla którego to auto robi takie wyniki sprzedażowe. Jeśli chodzi o zasięg, realnie, w normalnej jeździe, Model Y robi około 350-450 km, zależnie od wersji, kół i pogody. Zimą jest oczywiście nieco gorzej, bo jak każdy elektryk potrzebuje ciepła, ale dalej mieści się w sensownych widełkach. Nie jest najlepszy w klasie, ale nie jest też najgorszy. Jest w sam raz, a w elektryku to chyba znaczy najwięcej. Wnętrze? Tu zaczynają się kontrowersje, bo jedni mówią, minimalizm Tesli jest świetny, a inni, to wygląda jak wnętrze z Ikei za 1000 zł. I obie strony mają trochę racji. Materiały są ok, no ale tylko ok. To nie jest poziom Audi, to nie jest poziom Mercedesa i to nawet nie próbuje udawać premium. Tesla gra softwarem, ergonomią i przestrzenią, a nie miękkimi plastikami i warto o tym mówić głośno. Po stronie wad trzeba też wymienić wyciszenie, które w trasie mogłoby być nieco lepsze. Model Y jest głośniejszy na autostradzie niż Ioniq 5 czy Q4 e-tron, bo ma twardsze zawieszenie i nieco większe szumy płynące od nadwozia. No i jakość montażu. Co prawda poprawiła się bardzo w ostatnich latach, ale dalej nie jest idealna. Trzeba wybierać egzemplarze świadomie i dokładnie je oglądać przed odbiorem. Co jednak Tesla robi perfekcyjnie, to oprogramowanie. Przeróżne funkcje, aktualizacje, aplikacja na telefon, kamera jako wideorejestrator, tryb psiaka, nagrzewanie auta zimą, inteligentne planowanie tras, wszystko to sprawia, że Model Y jest bardziej komputerem na kołach niż klasycznym samochodem i to właśnie ludzi kupuje. Koszty? Serwis jest tani, części też, opony kosztują normalnie, tak jak w każdym innym samochodzie. Ubezpieczenie zależne od właściciela i zniżek, ale to też norma. Tesla bardzo dobrze trzyma wartość. Co ciekawe, ludzie pomimo rabatów i dotacji często wolą kupić półroczną Teslę z odbiorem na już, niż czekać na nówkę sztukę kilka miesięcy. I tak naprawdę to jest najuczciwsze podsumowanie Modelu Y. To nie jest najlepszy elektryk świata. Nie jest ani najładniejszy, ani najlepiej wykonany, ale cały system, czyli ładowarki, software, minimalizm, brak udziwnień, jest najbardziej dopracowany. I dlatego kupują go ludzie, którzy chcą mieć elektryka, który po prostu działa, którego naładujesz wszędzie i przede wszystkim szybko. Drugim autem jest Hyundai Ioniq 5N, czyli samochód, który w ogóle nie powinien był się pojawić na rynku.
Bo co się w ogóle dzieje? Mamy epokę, w której elektryki są projektowane tak, żeby nikogo nie urazić. Mają być ciche, gładkie, komfortowe, grzeczne. Takie trochę, nazwę to, premium tramwaje na prąd. A tu nagle Hyundai mówi: odsuńcie się wszyscy. I wypuszcza auto, które jest jak włączenie muzyki techno na mszy. To nie ma prawa działać, a działa tak dobrze, że naprawdę ciężko to ogarnąć rozumem. Bo kiedy pierwszy raz siadasz do Ionika 5N, to myślisz: okej, wygląda jak Ioniq, tylko taki trochę nabity kreatyną. Duże nadkola, szersza postura, agresywne detale, ale dalej czujesz, że to jest ta sama platforma. No i to jest pułapka, bo dopiero jak naciskasz ten niebieski przycisk N na kierownicy, przenosisz się do Matrixa. Nagle włącza ci się sztuczny dźwięk silnika, ale nie taki z głośnika Bluetooth za 30 zł z targu. To jest dźwięk, który jest idealnie zsynchronizowany z tym, co robi auto. Zmienia ton, kiedy zmieniasz bieg. Może nawet imitować odcinkę. Cała elektronika, cały ten teatr jest tak dobrze skrojona, że serio zapominasz, że jedziesz autem na prąd. Ioniq 5N to czyste emocje i to takie, jakich nie daje żaden inny elektryk na rynku, a przynajmniej nie w tej cenie. Większość elektryków jest po prostu szybka. Wciskasz gaz i jedzie. Tesla są szybkie prosto, Porsche jest szybkie elegancko, Kia EV6 GT jest szybka agresywnie, a Ioniq 5N? On jest szybki teatralnie. Tu dostajesz moment, w którym czujesz się, jakby auto miało własną osobowość. Tu jest drama, tu jest chaos, tu jest uśmiech, który sam ci się ładuje na twarz. Nawet jak miałeś zły dzień. Ponad 650 koni, launch control, który robi przeciążenie takie, że pasażer zaczyna pytać, gdzie trzymasz woreczki. I to przy aucie, które wygląda jak retrofuturystyczny hatchback, a w rzeczywistości kopie mocniej niż połowa super samochodów sprzed dekady. No ale są też minusy. Pierwszy to zasięg. Przy normalnej jeździe jest sensownie, ale podczas dynamicznej zapomnij. To jest auto, które traktuje baterię jak kartę podarunkową. Jak ją masz, to wydajesz i to z przyjemnością. 860V architektura daje świetne ładowanie, ale jeśli bawisz się trybami N, to procenty znikają szybciej niż w iPhone'ie na mrozie. Drugi minus to masa ponad 2200 kg. Hyundai zrobił naprawdę niesamowitą robotę, żeby to ukryć i ukrył, ale tylko do pewnego momentu. W ciasnych zakrętach czujesz, że to spory kloc. Na torze fizyka również przypomina o sobie regularnie. Trzecia sprawa to cena. To nie jest auto, które kupujesz, żeby mieć rozsądnego elektryka. To jest zakup sercem dla emocji. I musisz mieć świadomość, że w tej samej cenie kupisz auta bardziej praktyczne, bardziej oszczędne i na pewno bardziej premium. Tylko że żadne z nich nie da ci tego, co daje 5N. I Hyundai doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Czwarty minus to niestety utrata wartości. Szybkie elektryki to nisza. To nie są samochody, które po 3 latach będą rozchwytywane na rynku wtórnym. To jest zabawka dla entuzjastów. A entuzjastów jest ograniczona ilość. Ale najlepsze. Kiedy ktoś pyta, czy to jest dobre auto, odpowiedź brzmi: nie. To jest genialne auto, ale zupełnie niepraktyczne. Bo Ioniq 5N to jest dokładnie to, czym kiedyś były auta typu Focus RS, Lancer Evo, Impreza STI. Absurdalne, głośne, trochę niepoważne, ale pozwalające poczuć coś, czego brakuje nowoczesnej motoryzacji. To auto wywołuje emocje, a emocje są najdroższą walutą w świecie aut elektrycznych. Jeśli chcesz auto do życia, to nie jest dobry wybór. Ale jeśli chcesz auto dla jego duszy, to jest jedyny sensowny wybór w świecie elektryków. I powiem Ci, że gdyby wszystkie elektryki były tak grzeczne jak większość rynku, to chyba bym oszalał z nudów. A Ioniq 5N przypomina, że motoryzacja wciąż może dawać przyjemność i ogrom emocji, nawet na prąd. Ostatni samochód to BYD Seal U, czyli auto, które wywołuje w Polsce emocje. Ale nie te emocje, które masz przy Tesli, ani nie te, które daje Ioniq 5N. To są zupełnie inne emocje. Bardziej w stylu niepewność, ciekawość, lekkie zdziwienie. Takie emocje, które sprawiają, że ludzie pytają:
skąd to się w ogóle wzięło? Czemu to kosztuje tyle co RAV4? Czy to w ogóle jest wytrzymałe? I to jest właśnie najciekawsze, bo CLU jest jednym z tych samochodów, który pokazuje, że motoryzacja zmienia się szybciej niż większość z nas chce przyjąć do wiadomości. A pytanie, czy warto kupić? To dopiero za chwilę. Najpierw trzeba zrozumieć jedno. BYD to nie jest firma, która powstała tydzień temu w garażu obok sklepu z rowerami. To jest największy producent baterii na świecie, gigant przemysłu, który robił komponenty dla zachodnich marek na długo, zanim Europa w ogóle dowiedziała się, że istnieje. I dopiero teraz BYD stwierdził, ok, pora wyjść z cienia. CLU ma być ich komunikatem. Robimy to dobrze i chcemy, żebyście wszyscy to zobaczyli. Pierwsze wrażenia zaskakująco pozytywne, bo wsiadasz do środka i nie widzisz stereotypowej chińszczyzny. Nie ma tu plastiku jak z budki z zabawkami. Nie ma skrzypienia po dotknięciu kokpitu. Trzeba przyznać, że materiały są dobre. Nie są premium, to nie jest Audi ani Volvo, ale są bardzo solidne. Spokojnie na poziomie Kii, Hyundai'a czy Toyoty. I to wszystko z wnętrzem, które jest nowoczesne, schludne i naprawdę dobrze zaprojektowane. No i ekran, który się obraca. Czy to potrzebne? Nie. Czy robi wrażenie? Przeogromne. I BYD doskonale wie, co robi, bo to jest auto, które ma przyciągnąć ludzi, którzy pierwszy raz myślą o elektryku. Ale największa przewaga BYD jest tam, gdzie większość ludzi nawet nie zagląda. Bateria Blade. To jest absolutny game changer. Najbezpieczniejsza seryjna bateria litowa, odporna na przebicia, deformacje, pożary. Testowana w sposób, w jaki europejskie marki nie testują niczego, bo się po prostu nie opłaca. I co najważniejsze, realne dane z Norwegii, Holandii, Danii pokazują, że Blade po latach traci jedne z najmniejszych procentów pojemności na rynku. To nie teoria, to fakty. CLU zapisuje sobie to na plus, jakby złapał złotą kartę w Monopolii. A jak to jeździ? Poprawnie. To jest chyba najlepsze słowo. Nie ma tu emocji, nie ma wow, nie ma sportowego charakteru. To nie jest auto, które próbuje się popisywać. CLU jest zrobiony pod spokój, komfort i relaks. Miękkie zawieszenie, przewidywalne reakcje, zero nerwów, samochód, który zamiast krzyczeć jak Tesla mówi jest okej, wsiadaj, bo trzeba jechać. Tu niestety pojawia się największy minus, czyli waga i zasięg. To auto jest ciężkie, naprawdę ciężkie i to czuć. Aerodynamika jest średnia, efektywność również. 300-370 km realnego zasięgu to wynik, który nie robi wrażenia w 2025 roku. Nie jest to katastrofa, ale na pewno nie jest to powód do dumy. I tutaj dochodzimy do kwestii, o którą wszyscy pytają, czyli awaryjność i serwis. Awaryjność na ten moment niska. Te auta są proste, mają stabilną elektronikę, nie mają typowych problemów aut spalinowych. BYD nie psuje się często. Przynajmniej według aktualnych danych, ale uważam, że z tym trzeba zaczekać na troszkę większe przebiegi. Najgorsze, że kiedy już coś się stanie, to zaczynają się schody. Sieć serwisowa dopiero się rozwija. Części są, ale zdarzają się awarie, że trzeba trochę poczekać. Nie ma jeszcze tego europejskiego zaplecza logistycznego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w markach typu Toyota czy Volkswagen. I to trzeba powiedzieć uczciwie. A jak będzie z utrzymaniem wartości? Tu też trzeba być szczerym. Chińskie marki będą tracić wartość szybciej od europejskich czy japońskich. Nie dlatego, że są gorsze, ale dlatego, że ludzie jeszcze im nie ufają. To zapewne się zmieni, ale jeszcze nie teraz, więc warto czy nie warto? Jeśli szukasz spokojnego, komfortowego elektryka, który ma świetną baterię i kosztuje sensowne pieniądze, CLU to bardzo dobry wybór. Jeżeli jeździsz głównie po mieście i po podmiejskich trasach, pasuje idealnie. Jeśli chcesz nowoczesnego SUV-a, który nie wygląda jak autobus miejski, też będzie świetnym wyborem. Ale jeśli dużo jeździsz w długie trasy, albo chcesz serwis, który znajdziesz na każdym rogu, albo zależy Ci na osiągach, precyzji i frajdzie z jazdy, albo boisz się nowej marki i liczysz na mocną wartość rezydualną, to CLU nie jest dla Ciebie. I to jest cała prawda. CLU nie próbuje być sportowy, nie próbuje być premium, nie próbuje udawać Tesli. To po prostu spokojny, sensowny, nowoczesny, elektryczny SUV dla ludzi, którzy chcą mieć w życiu święty spokój i w sumie dobrze, że takie auta też istnieją.
No i teraz czas na auto, które od lat miało być odpowiedzią premium na Teslę. Audi Q4 e-tron. I powiem szczerze, w folderach wygląda jak idealny elektryk do normalnego życia. Niemiecka jakość, środek jak w prawdziwym Audi, napęd elektryczny, zasięg na papierze do 500 km. Tyle tylko, że w praktyce, no właśnie, w praktyce obraz jest trochę inny. Po pierwsze wykonanie. To nie jest Q7 ani nawet Q5, to jest auto, które wygląda premium, ale czuć, że koncern oszczędzał. W wielu miejscach materiały są świetne, a w innych typowy volkswagenowski plastik, który po prostu przypomina ci, że to jest elektryk zrobiony na platformie MEB, a nie coś projektowanego od zera przez Audi. Jest wygodne, jest przestronne, fotele są super, ergonomia jest dobra, ale nie masz efektu wow, którego oczekujesz po logo z 4 pierścieniami. To jest bardzo dobre auto, ale nie tak dobre jak sugeruje cena. Druga rzecz to zasięg. Audi obiecuje w katalogach w okolicach 500 km. W realu przy normalnej jeździe masz 320-350, zimą 250-300. Na autostradzie przy prędkościach autostradowych około 200 km. To nie jest dramat, ale jeśli ktoś kupuje Q4 jako jedyne auto w rodzinie, to musi wiedzieć, to jest samochód miejsko-podmiejski, a nie na wakacje gdzieś dalej. Jeździ się nim super, cicho, płynnie, naturalnie, ale jak wjeżdżasz na autostradę, to zaczynasz kombinować i dokładać zbędnych kilometrów, żeby rozplanować trasę w oparciu o dostępne ładowarki. Trzecia rzecz, ładowanie. Q4 e-tron nie jest demonem szybkości, jeśli chodzi o DC. To nie jest Tesla, to nie jest nawet Hyundai czy Kia, to nie jest nawet MG. Masz około 120-135 kW w piku i to tylko przez chwilę. Jak jedziesz dłużej, to musisz liczyć 30-35 minut postoju. Nie ma tragedii, ale to nie jest poziom 2025 roku, a zwłaszcza w tej cenie. Czwarta rzecz to prowadzenie. I tu Audi daje radę. Auto jest przewidywalne, pewne, stabilne w zakrętach, nie zachowuje się jak typowy ciężki elektryk. To duża zaleta. Tylko pamiętaj, jak dołożysz większe felgi, to komfort spada, bo zawieszenie jest dość twarde. Piąta rzecz, awarie. I tutaj zaskoczenie. Q4 ma kilka typowych problemów. Ekran zdarza się zawieszać. Czasem wariuje soft, zdarzają się problemy z ładowaniem AC. Były skargi na czujniki radarowe, na piszczące elementy wnętrza, na klimatyzację, która czasem działa jak chce lub nie działa wcale. Nic dramatycznego, ale to nie jest pancerny niemiecki czołg, to jest nowoczesne auto z nowoczesnymi problemami, a serwis Audi nie zawsze jest szybki. I teraz najważniejsze, dla kogo jest Q4 e-tron? To idealne auto dla osoby, która chce elektryka, ale nie chce wyglądać jak ktoś, kto kupił elektryka. Chcesz normalnego SUV-a premium, który jest cichy, wygodny, ładny i ma porządną markę? Q4. Chcesz auto, które bije Teslę w komforcie i wnętrzu? Q4. Ale jeśli zależy Ci na zasięgu, szybkim ładowaniu, systemach, technologii, dynamice, Q4 przegrywa z dużo tańszą konkurencją. Prawda jest taka, że to świetne auto, jeśli akceptujesz jego ograniczenia. A jeśli chcesz najlepszego elektryka w cenie Q4, to niestety Q4 nim nie jest. Ale jest normalny, spokojny, rodzinny SUV premium na prąd. I to było moje top 3 elektryki dostępne w 2025 roku. No plus ten jeden bonusik. Jak widzisz, w świecie aut elektrycznych nie ma już miejsca na plastikowe wynalazki i marketingowe bajki. Są modele dobre, są modele przeciętne i są takie, które po prostu warto kupić. Pod względem zasięgu, ładowania, komfortu i tego, ile realnie kosztują, kiedy zaczynasz z nimi żyć na co dzień. Jeśli któryś z tych elektryków Cię zainteresował, to świetnie. A jeśli masz inne typy, albo już jeździsz jakimś elektrykiem i masz swoje doświadczenia, podziel się w komentarzu. To naprawdę pomaga innym. Sprawdźcie też playlistę Top 3, Top 5. Znajdziecie tam więcej podobnych filmów. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to w opisie znajdziecie szczegóły. Dzięki za oglądanie. Filmy we wtorki, czwartki i w niedzielę o 19:00. W najbliższym czasie będziemy testować różne godziny publikacji, natomiast dni najprawdopodobniej zostaną. Do następnego. Trzymajcie się, hej!